Wyspa Północna, Nowa Zelandia, dzień numer 3. A dzień numer 3, tak jak wspominaliśmy, to jest odkrywanie. Wybaczcie, że tak trzęsie, ale idę schodami. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dzień numer 3 to eksploracja wschodniej części północnej wyspy. Więc dzisiaj mamy Cathedral Cove, mamy Puka Summit, z którego właśnie wracamy. Wy już widzieliście pewnie mnóstwo przebitek z tego miejsca. No Nati się absolutnie zakochała w tym miejscu pod względem tego, że jest tu tak po prostu naturalnie. Nie jest to tak turystycznie przygotowane, tylko jest zrobiony po prostu kawałek trawy. A my akurat mówimy nie o samym szczycie, tylko o takich innych punktach widokowych. Tam można usiąść, zjeść kanapkę i po prostu w ciszy podziwiać sobie ten widok. A to, co jeszcze jest niesamowite w tym miejscu, to te chryzantemy na każdym kroku. Tutaj akurat przy domu, ale nie tylko przy domu je znajdziecie, bo też Nati na pewno Wam nagrała kilka bardziej dziko rosnących tych kwiatów. Sama droga na tą wschodnią część magiczna, absolutnie magiczna. Przejazd przez góry, przejazd przez lasy. Tak jak sobie, jeżeli nigdy nie myśleliście, inaczej, jeżeli nigdy nie byliście w Nowej Zelandii, a widzieliście ją tylko na zdjęciach, jeżeli słyszycie słowo Nowa Zelandia, właściwie nazwę Nowa Zelandia, to pierwsze co Wam przychodzi do głowy, to właśnie tak wyglądało. Naprawdę przepięknie. Nati, coś do dodania? Dogoniłem ją, nareszcie. Chyba nie, ale naprawdę, no tak jak możesz tutaj pokazać, te chryzantemy, które dziko rosną. Nigdy czegoś takiego nie widziałam w żadnym innym miejscu, naprawdę. Wspaniale to wygląda i każdy w ogóle, ten kwiat jest w innym Jest ogromny. kolorze, bo niebieskie, żółte, W ogóle tutaj czerwone, patrz, różowe, jaki naprawdę kadr. piękne. Zobacz No jaki kadr. super. I ta woda z tyłu, cudownie. Więc no przepięknie jest. A tutaj, tak jak właśnie Maciek mówił przed chwilą, jest to takie małe miasteczko, więc jest troszkę bardziej spokojnie. Dużo domów i można taki poczuć właśnie klimat tego miejsca też przez to. Bardzo fajnie. Dokładnie. No dobrze, to co? My się zamykamy. Lecimy dalej. Łapiemy chyba jakieś jedzenie teraz po drodze i śmigamy. Jaki następny punkt? Na razie to tajskie. Się okaże. Jesteśmy głodni. Kolejne miejsce, Hot Water Beach. My już powoli się zbieramy, szybka drzemka, ale to co się tutaj dzieje to przypomina jakieś wykopaliska, jakieś archeologiczne centrum badawcze. Wszyscy z łopatami szukają tych... Jak wam to pokazać? Może tutaj dalej. Wszyscy z łopatami szukają... Widzicie, tutaj wszędzie są wykopy. Szukają tych gorących złóż, które tutaj są. Aczkolwiek jak się o tym trochę więcej poczyta, to szansa na znalezienie ich jest 2 godziny przed i 2 godziny po tak zwanym low tide, czyli wtedy, kiedy woda jest najniżej. Więc raczej będą kopać, ale bez sukcesu. Ale śmieszny widok. A sama plaża bardzo przyjemna. Rekomendowana na drzemkę po tym całym, po całej podróży w tę stronę. Ogólnie jeszcze potem jak byliśmy na Hot Water Beach, mieliśmy pójść na Cathedral Cove i zrobić sobie tam walk. Ale nie spodziewaliśmy się, że ten walk będzie aż taki długi. Myśleliśmy, że jednak podjedziemy sobie pod plażę i będziemy mogli tam już sobie zrobić spacer po samej plaży. A okazało się, że musimy zejść dosyć sporo w dół, potem jeszcze z powrotem się wspinać. A że jest już prawie 19, no to stwierdziliśmy, że odpuszczamy, bo jednak znowu 2,5 godziny powrotu, więc tym razem się nie udało. Ale zobaczyliśmy widok z góry, więc też fajnie. To co jest ciekawe, to to, że tutaj to już nie pierwszy raz, kiedy spotykamy się z tym, że parking dla samochodów, po prostu parking dla odwiedzających, jest bardzo daleko od samej atrakcji.
I naprawdę trzeba przeznaczyć mnóstwo czasu, żeby od tego parkingu do atrakcji się dostać. Nie oceniam, czy to dobrze, No czy właśnie, nie. bo trzeba dojść do atrakcji, a potem jeszcze sam walk pokonać, więc naprawdę jest, no potrzebna jest spora... Tak, sporo czasu. To nie są Sporo takie czasu. rzeczy, gdzie możecie, tak jak my myśleliśmy, że podjedziemy i po prostu zrobimy. No to nie tutaj. Zobaczymy, jak to będzie na Południowej Wyspie. Tutaj na pewno są te odległości trochę większe. No. Ogólnie plan był taki, żeby to zrobić według naszego bardzo dokładnego planu, ale niestety choroba trochę nas trzyma, więc wyjechaliśmy trochę później niż to planowaliśmy i to niestety opóźniło całą naszą wycieczkę, ale jest okej. Też Wiecie, koniec końców. W tym całym podróżowaniu to nie chodzi o to, żeby sobie po prostu odhaczać punkty z listy. Oczywiście, jeżeli macie taki sposób podróżowania, no to jak najbardziej. Wiecie już po naszych vlogach, że my raczej wolimy sobie tak jak teraz. Nie udało się z Cathedral Cove, no to nie płaczemy, nie robimy tego za wszelką cenę, tylko siadamy sobie gdzieś tutaj na fajnej plaży, rozkoszujemy się tym miejscem i odpoczywamy. A skoro mowa o tym, no to właśnie taki jest nasz plan na teraz. Zostaniemy tu jeszcze pewnie z pół godziny. Dokończymy nasze kanapki, nasze ciastka. No bo na tym obrazku widzicie dwie osoby, ale nie obie te osoby mają urlop. Ja jestem już na urlopie, więc mogę robić co mi się tylko podoba. No ale Nati jutro rano o godzinie 7 jeszcze przed nią 2 dni pracy. A ponieważ mamy 2,5 godziny powrotu do Oakland, no to też nie chcemy wracać jakoś za późno, żeby jeszcze zdążyć trochę odpocząć. I chyba na tym kończymy ten trzeci dzień. Ogólnie fajnie. Naprawdę ta wschodnia część wyspy przepiękna, malownicza, baśniowa, bajeczna, fantastyczna i możecie sobie wstawić tutaj każdy inny synonim tych słów, który będzie tak bardzo spokojnie. pasował. I też w ogóle mało turystycznie, tak naprawdę chillowo tu jest i to jest chyba fajne w tym miejscu, że chociaż ten Hot Water Beach był busy, intensywny. Chaotyczny troszkę. Tak, ale naprawdę fajnie, tak. Inne miejsca są bardzo spokojne i takie dają tą możliwość odpoczynku i oddechu, więc bardzo fajnie. Ale co my wam będziemy gadać? My już kończymy widok- kanapki, tak, a wy ale- sobie pooglądajcie przebitki. Widok naprawdę mamy teraz piękny, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Oakland, dzień 4. I dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy Natalia pracuje. Wczoraj chyba nie nagrywałem zbyt dużo, bo jeździliśmy trochę z rodzicami Natalii i był Botanic Garden, były tam jakieś inne atrakcje, ale stwierdziłem, że to wam odpuszczę. Natomiast nie odpuszczę wam tego, co robię dzisiaj, bo muszę dbać o to, żeby wszystkie osoby, które, tak jak wspominałem, te 2 osoby, mówię właśnie do was, oglądają te filmy dla kontentu kawowego, żeby były usatysfakcjonowane. Dzisiaj na tym ostatni dzień przed urlopem, pracuje, siedzi sobie teraz w Airbnb i działa, a ja wyruszyłem na podróż po Oakland, żeby odwiedzić wszystkie palarnie kawy, które mam zapisane na swojej liście. Przed nami dzisiaj Ozon, przed nami dzisiaj Top Coffee, przed nami dzisiaj 18th Street Coffee Roastery. Coś takiego, na pewno będziecie mieli wszystkie podpisane na górze w czasie przebitek. Cel jest taki, żeby napić się jak najwięcej pysznej kawy, żeby jak najbardziej poznać tą kawową część Oakland. Może coś kupić na Południową Wyspę. Zobaczymy. Jestem mega podekscytowany. No i sprawdźmy, co dla wszystkich osób zakochanych w kawie Oakland ma do zaoferowania. Raport z samochodu. Strasznie wieje na zewnątrz. W ogóle przez cały ten wyjazd bardzo wieje.
więc oszczędzę Wam dźwięków wiatru i nagram sobie to na spokojnie z samochodu. Niespodzianka, bo Top Coffee, zrobię Wam małe podsumowanie, żebyście to mieli. Top Coffee na północy Auckland, raczej w kierunku Devonport i bardzo dużo kawy ciemnopalonej. Oni głównie tam robią kawę mocniejszą, z mlekiem również często, ale bardzo fajna kawa speciality, piję tam Long Black, polecam, jeżeli szukacie mocniejszych smaków, to koniecznie tam się udajcie, w ogóle fajna, jak widzicie na przebitkach, fajna kawiarnia, ale dalej od centrum. Następnie udałem się do Ozon i Ozon chyba najfajniejsze miejsce, jeżeli chodzi o taki, gdzie się wybrać na dłuższe posiedzenie. Przepyszna kawa, mnóstwo różnych opcji, które możecie sobie wybrać. Pyszne jedzenie, oni tam też robią palenie kawy na miejscu. Naprawdę polecam. Chyba najfajniejszy dzisiaj. Dlaczego najfajniejsze? No bo ostatni przystanek, no i w ogóle oczywiście Ozon. Piękny branding, bardzo fajnie, dużo kolorów. Kawa zakupiona na wieczory w wanie, nie w wannie, tylko w wanie. Na wieczory w wanie decaf, żeby można było z jakimś fajnym widokiem sobie wieczorem te kawy robić, no bo tu się robi późno, ciemno. 20 z kawałkiem, dopiero jest zachód, więc już widzę. Wyobraźcie sobie te piękne zachody słońca, góry i do tego pyszna kawa. No po prostu nie mogę się doczekać. W Top odpuściłem, bo Top raczej sprzedawał, tak jak mówiłem, kawę na espresso. Natomiast ostatni przystanek zaplanowany miałem dwa miejsca obok siebie. Jedno nazywa się Kokako i robią kawę organiczną. Ciekawe znaczenie, kawa organiczna. A drugie nazywało się 830 Coffee. I tutaj niespodzianka, bo trochę mi zajęło znalezienie tego miejsca. Jestem w takiej bardziej dzielnicy fabrycznej, no ale w końcu udało mi się odnaleźć coś, co nazywało się The Roastery i tam zapytałem miłą panią, gdzie znajdę te dwa miejsca i okazało się, że te dwa miejsca się połączyły i teraz jest to jedna wielka palarnia kawy i co ciekawe, no nie serwują tam kawy. Trochę smutno, nie serwują kawy, ale sprzedają kawę na miejscu, no i nie mogę się powstrzymać, więc kolejna kawa wleciała, tym razem już normalna, pełna kofeiny, no i wybrałem tam jakąś z Peru, żeby można było sobie posmakować, jak robią kawę w Nowej Zelandii. Naszła mnie również pewna myśl i tą myślą się z Wami podzielę. Bo myśl, która mnie naszła, dotyczy fajnie mieć zajawkę i z tą zajawką podróżować. W moim przypadku to jest kawa. I zawsze jak jesteśmy w jakimś nowym miejscu, no to ja sobie robię tą listę kawiarni i tak jak dzisiaj wykorzystuję to, żeby to miejsce trochę przez pryzmat tej kawy poznać, ale to mogą być wina, to mogą być, nie wiem, podróże rowerem, cokolwiek. Moja rozkmina po prostu jest taka, że fajnie mieć coś, co łączy wszystkie miejsca, do których podróżujecie. I tak jak dla mnie to jest kawa i przez tą kawę poznaję te różne miejsca i z tą kawą łączą mi się różne wspomnienia, no to właśnie pomyślałem, że czy to herbata, czy to, tak jak dla Natalii, herbata na przykład na Waihiki. Fajnie jest po prostu mieć ten taki coś, o co się zaczepicie, jeżeli chodzi o podróżowanie. No bo wiadomo, że dużo jest atrakcji turystycznych, dużo jest miejsc, do których można pojechać, ale fajnie jest jednak mieć tą myśl przewodnią, której szukacie w danym miejscu i jest dla Was takim czymś, co Was w tym danym miejscu zatrzymuje i pozwala odkryć to miejsce przez Wasz pryzmat. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Trochę chaotycznie to przedstawiłem, w mojej głowie to brzmiało lepiej, ale wydaje mi się, że wiecie, o co mi chodzi. I z tą myślą Was zostawię, bo ja chyba teraz wracam już powoli do Nati, do domu. Już jest 15:15, więc już większość kawiarni się zamyka. Chyba jeszcze skoczę sobie na szybki przegląd Auckland Art Gallery, żeby tam jeszcze zahaczyć, zanim stąd wyjedziemy. A potem już Devonport wieczorem. To już pewnie zobaczycie z piękną twarzą Nati na pierwszym planie, a nie tym gadającym typem, który tylko mówi o kawie. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Teraz już jestem na wietrze. Za mną
Auckland Museum, która w tym momencie wystawia wystawę o rekinach. Stąd odbieram rodziców Nati, lecimy do Art Gallery, ale powiem wam, że tutaj jest tak przepiękny teren wokół tego muzeum, że naprawdę jeżeli nie macie pomysłu co zrobić, to przychodźcie tutaj, zobaczcie coś w muzeum, a przy okazji naprawdę jest tu tak dużo zieleni, że aż szkoda nie skorzystać, nie położyć się, nie odpocząć chwilę, a z tej strony nawet widać ocean, więc super, jak nie macie pomysłu, fajna sprawa. Przechadzam się po tym muzeum, znalazłem trochę miejsca, gdzie jak będę gadał, to nikomu nie będę przeszkadzał. Duża mieszanka od jakiejś mega starej europejskiej sztuki, takich typowych portretów, jakie pewnie znacie, po sztukę modernistyczną. Tutaj mamy surrealizm, abstrakcjonizm. Chyba jest coś takiego jak abstrakcjonizm, ale nie potwierdzam. Natomiast to, co dla mnie największe wrażenie robi, no to ta część poświęcona Maorysom i portretom Maorysów. Dużo mega interesujących portretów z historiami dopisanymi, kim byli ci ludzie, więc mega fajne miejsce, jeżeli macie chwilę, żeby wpaść i sobie poczytać, zobaczyć. Bo często pada, więc można w ten sposób czas spędzić. No dobra, pogoda nie dowiozła, ale Davenport dowiozło i to jest najważniejsze. My już kończymy krótki spacer, widzieliście przebitki. No wyjątkowo urocza ta miejscowość nadmorska, nadoceaniczna, portowa. Kolorowe domki, urokliwe. Na pewno w ładniejszą pogodę robi to większe wrażenie, ale wydaje mi się, że warto podskoczyć i sobie zobaczyć, jak macie chwilę czasu. Specjalny segment powinniśmy poświęcić podziękowaniu pogodzie. No bo to, co wylosowaliśmy w Auckland, to jest po prostu dramat. Jak nie deszcz, to wieje tak, że urywa głowę. Mam nadzieję, że nas słyszycie dobrze. Ale tak rozmawiamy z Nati i chyba mamy kolejny przekaz. Ja jestem strasznie refleksyjny na tym wyjeździe. Bo pomyślałem, pamiętacie moją rozkminkę o tej zajawce. Nati jeszcze nie wie, bo nie oglądała materiałów. Ale nasza kolejna myśl jest taka: słuchajcie, jak jesteście w takim miejscu, to nie patrzcie na pogodę, nie rozkminiajcie tego, że kurde pada, wieje i tak dalej, no bo nawet w taki drobny deszcz jesteście w stanie zobaczyć piękne miejsca. Nie rezygnujcie z tego. Oczywiście, jeżeli jest Armagedon czy coś, no to zostańcie bezpiecznie w domu. Nie bierzemy odpowiedzialności za tę radę. Ale jak jest do przeżycia, to naprawdę korzystajcie. Bo chyba najgorsze, co możecie zrobić, to żeby takie rzeczy jak właśnie taka pogoda czy coś miały wpływ na wasz humor i na to, co zobaczycie. Czy dobrze przekazałem? Dobrze. Jak się Davenport podoba? No, ogólnie fajne domki, to chyba zrobiło fajne wrażenie. I fajnie, że jest tak blisko wody. Nie jest to najpiękniejsze miejsce, jakie zobaczyliśmy, ale wydaje mi się, że dalej fajnie było tutaj przyjechać. Zaraz idziemy na kolację z widokiem, więc no to jestem bardzo podekscytowana. Okej, czyli recenzja Natalii zależy od Jedzenie. tego, co zje. No nikt się tego nie spodziewał. Natomiast słuchajcie, jemy i jak zrobi się trochę ciemniej, a tutaj naprawdę doceniamy to, że robi się zdecydowanie ciemniej niż w Australii, to wskakujemy do samochodu, śmigamy na szczyt góry Victoria i zobaczymy, jak wygląda stamtąd Auckland. No dobrze, kolejny dzień, kolejne przygody waszego ulubionego duetu. Tym razem właściwie to na tym wyjeździe to jest bardziej kwartet, bo 4 osoby.
Natomiast co dzisiaj robimy, co dzisiaj w planach? Dzisiaj wschód od Oakland i legendarna Piha Beach, ale zanim Piha Beach, to zatrzymaliśmy się i Wam też polecamy w Arataki Visitor Center i to jest takie miejsce, gdzie możecie, oprócz tego, że jest bardzo przepiękny widok, to możecie też zatrzymać się, dowiedzieć czegoś więcej na temat tego regionu, no i też ruszyć na kilka dłuższych albo kilka krótszych spacerów. My akurat wybraliśmy krótsze, bo mamy jak zwykle dosyć napięty harmonogram. Jeden z tracków się nazywa Plant ID Walk, Track, Tour, a drugi się nazywa Upper Loop. Powinno nam to zająć około 40 minut. Idzie się pięknie przez las, wspaniałe powietrze, co zresztą zaraz zobaczycie. No i dotarliśmy. Piha Beach. Niektórzy znieśli podróż lepiej, niektórzy znieśli podróż troszkę gorzej i muszą sobie odpocząć na plaży. Ale ja Wam kilka słów nagram. No bo ciekawe miejsce, warte odwiedzenia. Odwiedza się to miejsce dla tego widoku. To jest chyba Lwia Skała, tak to się chyba nazywa. Oczywiście to zweryfikujemy. Natomiast to, co już możecie zauważyć i przykuwa najbardziej uwagę, oprócz klasycznie dziwnej pogody, to kolor piasku. Nie wiem, czy to jest piasek wulkaniczny, ale na pewno jest to piasek bardzo, bardzo ciemny, nawet aż taki podchodzący pod czarny, który wygląda bardzo ciekawie, ale jest bardzo taki przylepiający się do ciała wszędzie, jak sobie leżycie w powietrzu lata. Ten piasek i wszędzie go po takiej wizycie na plaży macie. A przy okazji tej plaży, no spójrzcie na te domki. No przecież oczywiście tsunami, zagrożenie, ale poza tsunami no to całkiem fajne miejsce do życia. O, no dobra. Złapcie te kilka oddechów z nami i podziwiajcie Piha Beach.
nasz ostatni przystanek, ostatni dzień, ostatni przystanek na północnej wyspie. Blue Springs w rejonie, które wam na pewno Nati napisze nade mną. To jest dosyć ciekawe miejsce, bo jeżeli macie tak jak my dosyć napięty harmonogram w Auckland, my tutaj naprawdę nie podróżowaliśmy po tej północnej wyspie, chcieliśmy tylko odhaczyć te najważniejsze punkty, to jest miejsce dosyć nie po drodze. Bo to ani nie jest po drodze na zachód, ani nie jest po drodze na wschód, ani na północ wyspy, ponieważ, i uwaga teraz, kawał logiki, jest to na południu. I jest to w okolicach Hobbitonu, więc jeżeli robicie Hobbiton, no to tak. W przypadku jak pomijacie Hobbiton, no to tak średnio. Natomiast warto te 2 godziny tą autostradą pojechać, bo docieracie do, nie boję się tego powiedzieć, najczystszej, najbardziej przejrzystej wody, jaką zobaczycie w swoim życiu, w przepięknej atmosferze, a sama podróż tą autostradą też jest bardzo urokliwa. Ale szczerze myślałam, że nie będzie tutaj ludzi, a są tłumy. Jest tak dużo ludzi, że totalnie się tego nie spodziewałam. Myślałam, że to jest taka perełka, o której nikt nie wie, a okazało się, że wszyscy o tym wiedzą. I jest w ogóle pierwszy dzień świąt, 25 grudnia, więc chyba nie tylko my mieliśmy taki pomysł na spędzenie tego dnia. No, słuchajcie, my to oglądamy, potem zawijamy z powrotem do Auckland 2 godziny, 200 km i ogarniamy się na lotnisko. No i zaczynamy powoli, już myślałem, jesteśmy trochę na tej południowej wyspie. No i będzie niezła wyprawa. Coś za dodanie? No to skoro to kończymy ten przekaz. Słuchajcie, my chcemy dla was jak najlepiej, zawsze. I na każdym vlogu zobaczycie to samo, na każdym vlogu zobaczycie Hobbiton. A my jesteśmy wyjątkowi i pokażemy wam, jak wygląda Hobbiton wtedy, kiedy jest zamknięty i kiedy nikogo tu nie ma, bo jest pierwszy dzień świąt. No dobra, ale tak serio, żeby nie nasza opinia osób, które dobrze planują, nie uległa zmianie, to już wam śpieszymy z wyjaśnieniem, że to nie dlatego, że nie wiedzieliśmy, że jest zamknięte, bo doskonale wiedzieliśmy, że jest zamknięte. Hobbiton nie był w naszym planie. Przyjechaliśmy tutaj dlatego, żebyśmy w okolicy, bo Blue Springs jest obok Hobbitonu 20 minut, więc stwierdziliśmy, że wpadniemy, zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Rodzice Natalii chcieli też zobaczyć, więc zatrzymaliśmy się tu na 10 minut. Mi osobiście bardziej niż sam Hobbiton, wejście do Hobbitonu, podoba się to, co jest za nami, czyli te piękne wzgórza pełne owiec. Coś naprawdę fenomenalnego. Nie mogę się doczekać południowej wyspy, a ta południowa wyspa już za niecałe 8 godzin, 6 godzin. O 20 będziemy tam lądowali dzisiaj. A jest godzina 13, czyli